Wyobraź sobie, że otwierasz drzwi, a w nich stoi stara wiedźma. Nie mówię tutaj o teściowej, tylko o prawdziwej wiedźmie, która ma magiczne moce. I ta wiedźma mówi ci: odbieram ci umiejętność mówienia w twoim ojczystym języku. Jak wyglądałoby wtedy twoje życie? Co by się zmieniło? Historia to dosyć nieprawdopodobna, ale wydarzyła się w nieco zmienionej formie naprawdę. W dzisiejszym spacerze językowym opowiem ci właśnie historię Mariny, która miała podobną sytuację. Nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz i witam cię na spacerach językowych, w których opowiadam o tym, jak uczyć się języków. Historię Mariny opowiada Rahul Jandial, neurochirurg, który jest autorem bardzo ciekawej książki Na ostrzu noża, w której mówi m.in. o tym, co dzieje się w mózgu. I właśnie historia pochodzi z tej książki. Kim była Marina? Marina była sympatyczną nauczycielką języka angielskiego, która mówiła w ojczystym języku swoim hiszpańskim, czyli mówiła w hiszpańskim, znała język angielski i pracowała jako nauczycielka. Niestety od jakiegoś czasu zaczęły doskwierać jej bóle głowy. Miała spore z tym problemy, więc skonsultowała się z lekarzami i trafiła do doktora Jandiala, który przeanalizował jej sytuację i wziął ją na rozmowę. Powiedział wtedy słowa, których Marina nigdy nie zapomni. Mamy duży problem. Te bóle głowy u pani wynikają z faktu, że rozwija się w mózgu nowotwór. I jest też jeszcze jedna zła wiadomość. Ten nowotwór rozwija się w obszarach mózgu, które odpowiedzialne są za mowę. I obawiam się trochę, że w czasie operacji, gdy będziemy próbować go usunąć, może to wpłynąć na pani umiejętność mówienia. Chciałbym jednak jeszcze przeprowadzić kilka testów i różnych badań, by potwierdzić, jak powinniśmy przeprowadzić tę operację. I rzeczywiście jakiś czas później Marina przeszła rozmaite badania. Między innymi pan dr Jandial starał się zorientować, które rzeczywiście obszary tego mózgu są aktywowane w momencie, kiedy ona mówi na przykład w języku hiszpańskim czy angielskim. I co ciekawe, zauważył, że były to zupełnie inne obszary. Czyli w czasie badania, kiedy podłączona była elektrodami i tak dalej, gdy mówiła po angielsku, aktywowana była jedna część mózgu, a gdy mówiła po hiszpańsku druga. Więc Rahul Jandial powiedział Marinie: mamy teraz jedyną dobrą wiadomość, która też jest trochę niestety zła, ale możemy uratować jeden z tych języków. Możemy wybrać, który język pani straci, bo jestem w stanie przeprowadzić tę operację tak, by obszar odpowiedzialny tylko za jeden z tych języków uległ zniszczeniu. I Marina miała wybór. Albo będzie mogła mówić w swoim rodzinnym języku hiszpańskim, albo w języku angielskim, który był jej narzędziem pracy tak naprawdę, bo jak pamiętamy, pracowała jako nauczycielka. Był to trudny wybór, ale Marina postanowiła zostać przy swoim języku ojczystym. Niestety straciła umiejętność mówienia w języku angielskim. Jest to straszna historia, ale jest tutaj ciekawy wniosek, który mamy w nauce języków obcych. Bardzo często zastanawiamy się, jak skutecznie uczyć się więcej niż jednego języka obcego. I w naszym mózgu dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Gdy uczymy się jednego języka, on przez nasz mózg jest traktowany jako rozszerzenie istniejącego języka. Czyli gdy uczycie się pierwszego, na przykład angielskiego, czy niemieckiego, francuskiego, niezależnie jakim to język jest, wasz mózg będzie myślał, że to jest takie rozszerzenie, że to są synonimy języka ojczystego, przez co będzie kopiował struktury, słówka, gramatykę. Ale z czasem ten język będzie się oddzielał. I gdy będziemy się uczyli drugiego języka, to mózg będzie traktował go jako rozszerzenie tego pierwszego. I często miałem takie sytuacje, że uczniowie na przykład, którzy uczyli się najpierw języka angielskiego, a później języka francuskiego, popełniali błędy kopiowania struktur z angielskiego na francuski, chociaż dużo lepiej wyszliby na tym, gdyby kopiowali z języka polskiego, który był ich językiem ojczystym. Także jest to bardzo ciekawe podejście, ale warto o nim pamiętać, gdy się uczymy kilku języków naraz. Bo naszym zadaniem w tej sytuacji jest rozdzielenie ich w naszym mózgu, sprawienie, by mózg traktował je jako zupełnie oddzielne języki. I
Czasami te języki się mieszają. Na przykład uczymy się hiszpańskiego i włoskiego. Te języki się mieszają, bo są podobne. Tak samo, gdy uczymy się, nie wiem, czeskiego i słowackiego, też te języki mogą się mieszać. Ale one mogą się też mieszać poprzez skojarzenia, które my sami robimy. Na przykład mi mieszają się języki, nie wiem, hindi i tamilski, które są z Indii i choć nie są do siebie podobne, bo to są dwie różne rodziny językowe, to i tak one mi się jakoś w głowie mieszają. Więc no, sytuacje są różne i pamiętajmy tutaj, że to zadanie, które musimy mieć, to jest właśnie rozdzielenie tych języków. Czyli pierwsza rada, zaakceptujmy to, że języki się mieszają, bo to jest zupełnie normalne. Nasz mózg idzie zawsze na łatwiznę i stara się gdzieś tam te języki ze sobą łączyć. Ale druga rada jest taka, jak oddzielić te języki od siebie. I tutaj bardzo fajne rozwiązanie to jest tłumaczenie. Dam tutaj mały przykład. Uczymy się języka hiszpańskiego i chcemy powiedzieć jestem zmęczony. Estoy cansado. I powiedzmy, uczymy się też języka włoskiego. Przetłumaczmy sobie to zdanie z języka hiszpańskiego na włoski i zobaczmy, czy jest jakaś różnica. Po włosku będzie sono stanco, czyli mamy dwa różne języki. One są podobne, ale tutaj w tym przypadku nie do końca. Mamy słowo cansado i mamy stanco, prawda? Czyli dwa słowa, które brzmią zupełnie inaczej. Ale gdybyśmy nie przetłumaczyli sobie z jednego języka na drugi, nasz mózg traktowałby trochę te języki jako dwie te same, powiedzmy, pule słów, więc mógłby te słowa mieszać struktury i tak dalej. Więc jeśli masz problem z tym, że języki ci się mieszają, spróbuj codziennie zrobić sobie takie małe ćwiczenie i tłumaczyć z jednego języka na drugi. Pomijając tutaj twój język ojczysty, ale wziąć te dwa języki mieszające się i starać się zastanowić, jak powiedzieć to w tym języku, a jak powiedzieć to w tamtym języku. Zobaczysz, to pozwoli ci nieco lepiej rozdzielić te języki w mózgu i wykorzystać trochę tę sytuację Mariny do tego, żeby lepiej zrozumieć, jak twój mózg działa i jak można go jeszcze lepiej wykorzystać. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I zachęcam do tego, żeby zalajkować to wideo, jeśli ci się podobało. Zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał i jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy na tych naszych spacerach językowych, zerknij do playlisty, którą stworzyłem, gdzie umieszczam wszystkie poprzednie odcinki. Także pozdrawiam cię serdecznie, życzę ci sukcesów językowych i pamiętaj, nie ucz się słówek, ucz się zdań.